10 dziwnych rzeczy, które istnieją tylko w Korei Północnej. Miejsce 10. Kalendarz Juche. Kalendarz Juche został wprowadzony w Korei Północnej w 1997 roku. Rok pierwszy według kalendarza Juche to 1912, czyli rok urodzenia Kim Il-sena. Nie ma roku zerowego. Kalendarz ten symbolizuje kult jednostki i traktowanie Kim Il-sena jako początku nowej ery. Obecnie oba kalendarze, gregoriański i Juche, są używane równolegle. Na przykład Juche 115 to 2026 rok. Kalendarz Juche jest symbolem ideologicznej niezależności kraju i kultu jednostki. Używa się go głównie w dokumentach rządowych, mediach i publikacjach propagandowych. W 2015 roku Korea Północna tymczasowo wprowadziła własną strefę czasową UTC plus 830, nazywaną czasem Pjongjangu. Ta zmiana miała symbolicznie odciąć się od dziedzictwa kolonialnego Japonii. W 2024 roku w celu umocnienia pozycji obecnego przywódcy Kim Jong-una Korea Północna wróciła do standardowego czasu UTC plus 9, takiego samego jak Korea Południowa i Japonia. Manipulacja czasem i kalendarzem to część propagandowego kreowania odrębnej tożsamości narodowej. Miejsce 9. Zakaz noszenia dżinsów. W Korei Północnej noszenie dżinsów jest zakazane, ponieważ uznaje się je za symbol zachodniego, kapitalistycznego stylu życia. Szczególnie niepożądane są niebieskie dżinsy, które kojarzą się z kulturą amerykańską i zepsuciem moralnym. Zakaz ten jest częścią szerszej polityki kontroli wyglądu i ubioru obywateli przez państwo. Obywatele mogą nosić tylko ubrania zgodne z oficjalnie akceptowanymi normami. Skromne, jednolite, pozbawione ozdób. Młodzież, która próbuje naśladować zachodni styl, może być aresztowana, zawrócona z ulicy lub wysłana na reedukację. Noszenie dżinsów może być traktowane jako działanie antypaństwowe lub wyraz nielojalności wobec reżimu. Kontrole uliczne przeprowadzane przez patrole moralności często obejmują sprawdzanie ubrań, fryzur i zachowań. Propaganda państwowa przedstawia dżinsy jako element dekadencji i zepsucia społecznego Zachodu. Turyści mogą nosić dżinsy, ale zazwyczaj tylko w obecności przewodników i w ściśle kontrolowanych strefach. Zakaz noszenia dżinsów to przykład tego, jak reżim reguluje codzienne życie obywateli, nawet w tak drobnych sprawach jak ubiór. Miejsce 8. Hotel Ryugyong. Hotel Ryugyong to monumentalny wieżowiec w stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, który miał być najwyższym hotelem świata. Budowę rozpoczęto w 1987 roku, ale przez dekady była ona nieukończona z powodu problemów ekonomicznych. Budynek ma 105 pięter i mierzy 330 metrów wysokości, co czyni go najwyższą strukturą w kraju. Kształt hotelu przypomina gigantyczną piramidę, a jego sylwetka dominuje nad panoramą Pjongjangu. Przez wiele lat hotel był określany przez media zachodnie jako największy niedokończony budynek świata. W latach 90. z powodu kryzysu gospodarczego wstrzymano pracę, a przez ponad 15 lat budynek stał pusty i zasłonięty. W 2008 roku wznowiono pracę z pomocą egipskiej firmy Orascom, która między innymi zainstalowała szklaną elewację i oświetlenie LED. Mimo ukończenia zewnętrznej konstrukcji, hotel nigdy nie został oficjalnie otwarty dla gości. Obecnie pełni raczej funkcję propagandowego symbolu nowoczesności, a nie realnego obiektu hotelowego. Hotel Ryugyong przez dziesięciolecia był tematem tabu. Jego istnienia nie pokazywano nawet w państwowych mediach. Przez lata na mapach Pjongjangu celowo usuwano hotel, mimo że jego gigantyczna sylwetka była widoczna z każdego punktu miasta. Wnętrze hotelu pozostaje tajemnicą. Niemal nikt z zewnątrz nie widział jego wyposażenia, a dostęp jest całkowicie zamknięty. Władze nie podają żadnych oficjalnych informacji na temat planowanego otwarcia ani funkcji budynku. Obywatele nie mogą nawet rozmawiać o hotelu, a zadawanie pytań na jego temat może być uznane za podejrzane. Krążą pogłoski, że wewnątrz znajdują się sekretne sale konferencyjne, punkty obserwacyjne lub pomieszczenia dla elity. Budynek często służy wyłącznie jako gigantyczny ekran świetlny do propagandowych pokazów LED. Miejsce 7. Policjantki ruchu drogowego.
Policjantki ruchu drogowego są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ulic Pjongjangu. Są kobietami wyselekcjonowanymi według rygorystycznych kryteriów wyglądu, wzrostu i sprawności fizycznej. Noszą eleganckie mundury w kolorze niebieskim lub białym, z czapkami i białymi rękawiczkami. Ich ruchy są precyzyjne i rytmiczne, przypominające niemal taniec. To część oficjalnego szkolenia. Policjantki kierują ruchem nawet na pustych skrzyżowaniach, często w miejscach, gdzie nie ma dużego natężenia pojazdów. Są traktowane jako wizytówka reżimu. Mają symbolizować dyscyplinę, porządek i nowoczesność państwa. Ich praca jest czysto pokazowa i często skierowana bardziej do turystów niż do kierowców. W przeszłości kobiety te były również bohaterkami filmów propagandowych i materiałów w mediach państwowych. Choć coraz więcej skrzyżowań wyposażanych jest w sygnalizację świetlną, policjantki ruchu wciąż pełnią funkcję reprezentacyjną. Ich obecność na ulicach Pjongjangu to nie tylko praktyka porządkowa, ale też forma żywej propagandy. Miejsce szóste. Miasto widmo. Kijongdong. Kijongdong to tajemnicze miasto położone w strefie zdemilitaryzowanej DMZ przy granicy z Koreą Południową. Oficjalnie Korea Północna nazywa je wioską pokoju i twierdzi, że żyją tam szczęśliwi obywatele. W rzeczywistości jest to miasto widmo, całkowicie pozbawione mieszkańców. Budynki w Kijongdong są atrapami. Mają fałszywe okna, brak wnętrz i nie funkcjonują jako prawdziwe domy. Światła w budynkach włączają się automatycznie według harmonogramu, by udawać codzienną aktywność. Miasto powstało w latach 50. XX wieku jako propagandowa odpowiedź na rozwój Korei Południowej. Z jego dachów i placów nadawano głośną propagandę i muzykę patriotyczną w stronę południowo-koreańskich żołnierzy. W Kijongdong znajduje się trzeci na świecie najwyższy maszt, 160 metrów wysokości, z flagą o wadze 270 kg, postawiony jako symbol narodowej dumy. Wioska jest doskonale widoczna z południowo-koreańskiej strony i często obserwowana przez turystów z południa. Kijongdong to jeden z najbardziej absurdalnych przykładów propagandowej fasady, mającej ukryć rzeczywistość życia w Korei Północnej. Miejsce piąte. Cenzura. W Korei Północnej obowiązuje jedna z najsurowszych cenzur na świecie, a dostęp do informacji jest ściśle kontrolowany przez państwo. Zwykli obywatele nie mają dostępu do globalnego internetu. Korzystają jedynie z krajowego intranetu o nazwie Kwangmyong. Wszystkie strony internetowe, które można tam odwiedzać, są tworzone lub zatwierdzane przez państwowe instytucje. Smartfony istnieją, ale ich funkcje są ograniczone. Nie można z nich dzwonić za granicę, ani łączyć się z zagraniczną siecią. System operacyjny w północno-koreańskich smartfonach, np. Arirang, ma wbudowane narzędzia do śledzenia i blokowania treści. W Korei Północnej istnieje jeden główny kanał telewizyjny, znany jako Koreańska Centralna Telewizja, KCTV. Jest to państwowa telewizja, która nadaje z Pjongjangu wyłącznie propagandowe programy, przemówienia i filmy. Oglądanie zagranicznych mediów, zwłaszcza z Korei Południowej, jest poważnym przestępstwem, grożącym więzieniem, a nawet egzekucją. Radioodbiorniki są fabrycznie ustawione na państwowe stacje i często zalakowane, by uniemożliwić słuchanie zagranicznych fal. Nawet książki i muzyka podlegają ścisłej kontroli. Tylko materiały zatwierdzone przez rząd są legalne. Cenzura informacji w Korei Północnej to narzędzie totalnej kontroli, które izoluje obywateli od reszty świata i wzmacnia władzę reżimu. Miejsce czwarte. Kult jednostki. W Korei Północnej istnieje silny kult jednostki, skoncentrowany wokół rodziny Kimów, Kim Il-sena, Kim Jong-ila i Kim Jong-una. Przywódcy są czczeni niemal jak bogowie. Ich wizerunki znajdują się w domach, szkołach, biurach i na ulicach. Każdy obywatel ma obowiązek oddawania czci pomnikom i portretom przywódców. W szkołach dzieci uczą się piosenek wychwalających Kimów i poznają ich bohaterskie życiorysy. Publiczna krytyka lub brak szacunku wobec przywódców
przywódców może skutkować więzieniem lub karą śmierci. W Korei Północnej żałoba po śmierci przywódców, np. Kim Il-sena lub Kim Jong-ila, ma charakter masowy i obowiązkowy. Obywatele są zobowiązani do publicznego okazywania silnych emocji, szczególnie głośnego płaczu i lamentowania. Brak widocznych emocji lub zbyt chłodna reakcja może zostać uznana za przejaw nielojalności wobec reżimu. W Korei Północnej nie odbywają się wybory prezydenckie. Władza przekazywana jest dziedzicznie jak w monarchii, w obrębie dynastii Kimów, co jest wyjątkowe jak na kraj komunistyczny. Miejsce trzecie. Kara na 3 pokolenia. Kara na 3 pokolenia, zwana też zasadą kolektywnej winy, oznacza, że za przestępstwo jednej osoby może zostać ukarana cała jej rodzina. Dotyczy głównie przestępstw politycznych, takich jak krytyka reżimu, próba ucieczki z kraju czy posiadanie zagranicznych treści. W praktyce oznacza to, że dzieci, rodzice i dziadkowie winnego mogą zostać zesłani do obozu pracy, kwaliso. Reżim tłumaczy tę zasadę tym, że skażona krwią rodzina również stanowi zagrożenie dla państwa. Kara obejmuje także nienarodzone jeszcze dzieci, które rodzą się i dorastają w obozach. Często członkowie rodziny nie wiedzą, kto zawinił, ani za co trafili do obozu. Represje są całkowicie zbiorowe. Taki system zasiewa strach i nieufność w społeczeństwie, co wzmacnia kontrolę państwa. Ludzie boją się mówić lub nawet myśleć niewłaściwie, by nie narażać swoich bliskich. Kara na 3 pokolenia nie ma podstaw prawnych. Jest narzędziem czysto politycznym i stosowana arbitralnie. To jeden z najbardziej brutalnych i nieludzkich elementów północno-koreańskiego systemu represji. Miejsce drugie. System klasowy Songbun. Songbun to system społecznej klasyfikacji obywateli Korei Północnej oparty na ich lojalności wobec reżimu. System ten dzieli ludzi na 3 główne klasy: lojalną, wahającą się i wrogą wobec partii. Klasyfikacja Songbun opiera się na pochodzeniu społecznym, zachowaniu rodziny oraz historii politycznej przodków. Ludzie z wyższej klasy mają lepszy dostęp do edukacji, pracy, żywności i mieszkań. Osoby z wrogą przeszłością, np. potomkowie byłych właścicieli ziemskich lub chrześcijan, są wykluczani z wielu możliwości społecznych. Songbun jest dziedziczny. Status rodziny przechodzi z pokolenia na pokolenie. Obywatele nie mają dostępu do informacji o swoim statusie. Wiedzą o nim po skutkach, np. odmowie studiów. Wysoki Songbun jest wymagany, by pracować dla wojska, rządu lub mieszkać w Pjongjangu. Zmiana swojej klasy społecznej jest niemal niemożliwa. Nawet małżeństwa mogą być odrzucane przez różnice w Songbun. System Songbun wzmacnia kontrolę reżimu nad społeczeństwem i uniemożliwia bunt obywateli o niewłaściwym pochodzeniu. Miejsce pierwsze. Obozy pracy Kwaliso. Kwaliso to obozy koncentracyjne w Korei Północnej, przeznaczone głównie dla więźniów politycznych. Obozy są budowane w górach oraz zajmują wielkość miast. Największy z nich ma powierzchnię taką samą jak Seul. Istnieje kilka dużych obozów, między innymi Kwaliso numer 14 w Kaechon i numer 18 w Bukhang. Szacuje się, że w obozach może przebywać od 80 000 do 120 000 ludzi. Więźniowie trafiają tam bez procesu sądowego, często za tak zwane zbrodnie myśli lub działalność przeciwko reżimowi. Bez podania przyczyny zostają uwięzieni, często zabrani w środku nocy, bez wyjaśnień, oskarżenia formalnego i procesu sądowego. Często do obozów trafiają całe rodziny, zgodnie z zasadą kary za 3 pokolenia. Warunki życia w Kwaliso są skrajnie ciężkie. Przymusowa praca, głód, przemoc i brak opieki medycznej. Więźniowie pracują w kopalniach, rolnictwie lub fabrykach przez kilkanaście godzin dziennie. Ucieczka z Kwaliso jest prawie niemożliwa. Granice są strzeżone, a próba ucieczki grozi egzekucją. Reżim oficjalnie zaprzecza istnieniu tych obozów, mimo licznych dowodów takich jak zdjęcia satelitarne i zeznania uciekinierów. Kwaliso to jeden z najbardziej brutalnych elementów systemu represji w Korei Północnej. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.